Doszło do usterki kabla z Polski do Szwecji na Bałtyku. Francuzi stawiają na atom, za co krytykuje ich Greenpeace. Tajemnicza notatka z Rosji pokazuje kuszenie Trumpa wobec spadku przychodów naftowych Kremla o 39%. Jest 13 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Tajemnicza notatka z Rosji to kuszenie Trumpa wobec 7 plag naftowych. Rosja kusi Trumpa, bo Kreml coraz mocniej odczuwa sankcje, w tym kolejne uderzenia naftowe USA. Stracił 39% przychodów z ropy. Być może dlatego właśnie teraz wycieka tajemnicza notatka. Agencja Bloomberg dotarła do dokumentu wewnętrznego Rosjan opisującego 7 obszarów, w których USA i Rosja mogłyby współpracować w razie zakończenia wojny na Ukrainie. Nie jest jasne, kto jest źródłem wycieku, ani czy był on kontrolowany. Te obszary to kontrakty w sektorze lotniczym z opcją produkcji amerykańskiej na terenie Rosji, wspólne projekty naftowe i LNG, w tym wydobycie ze złóż morskich trudnych do uruchomienia, w tym na obszarach, w których były już obecne firmy USA. Preferencyjne warunki powrotu firm z USA na rynek usług w Rosji, współpraca przy energetyce jądrowej, w tym przy rozwoju sztucznej inteligencji, powrót do rozliczeń Rosji w dolarach, w tym dotyczących transakcji energetycznych, współpraca przy surowcach jak lit, miedź, nikiel i platyna, wspólna promocja paliw kopalnych jako alternatywy wobec zielonej ideologii i niskoemisyjnych technologii promujących Chiny i Europę. Propozycje przedstawione w dokumencie sugerują, że Rosja dąży do współpracy, która wymuszałaby zniesienie sankcji USA. Warto zaznaczyć, że wprowadziła je także Unia Europejska, a polityka ta jest koordynowana na Zachodzie. Działania Rosjan mogą zmierzać do tworzenia podziałów w jej ramach. Notatka zawiera propozycję szerokiej współpracy przy paliwach kopalnych zamiast inwestycji w źródła odnawialne. Współgra ona z krytycznym nastawieniem Białego Domu względem transformacji energetycznej. Rosjanie proponują także wspólne inwestycje w wydobycie gazu i ropy, które może być atrakcyjne dla otoczenia biznesowego administracji Donalda Trumpa, a także pasować do układów surowcowych zawieranych przez Amerykanów na świecie. Jednakże głównym elementem układu ma być powrót Rosji do rozliczania w dolarach. Rosjanie konsekwentnie dążyli do spadku roli waluty amerykańskiej oraz zmniejszali wrażliwość na sankcje, wykorzystując juany i rupie. Bank Centralny Rosji informował, że w kwietniu 2025 roku rubel odpowiadał za 52,3% transakcji. Odejście od dolara miało jeden skutek uboczny. Rosjanie płacili za inwestycje w ropę w drożejącym rublu i sprzedawali ją w taniejącym dolarze. Dolar kosztuje około 77 rubli i jest tańszy o około 20 rubli rok do roku. Układ opisany przez Bloomberga pozwoliłby Rosjanom wykorzystać w większym stopniu taniejącego dolara do transakcji i odpowiadałby na postulat administracji USA, która dąży do utrzymania prymatu swej waluty, a także konkuruje z Chinami. Jednakże agencja Bloomberg sama przyznaje, że nie jest jasne, czy Kreml jest faktycznie autorem tej notatki. Jego urzędnicy odmówili komentarza w tej sprawie. Notatka może być także wyciekiem kontrolowanym, mającym wywrzeć nacisk na Trumpa w obliczu rosnących problemów sektora naftowego Rosji. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że przychody ze sprzedaży ropy i produktów naftowych Rosji spadły w styczniu 2026 roku o 4,6 miliarda do 11,1 miliarda dolarów rok do roku. To spadek o 39%. Powodów jest kilka. To rosnąca przecena baryłki rosyjskiej Ural względem Brent oraz ataki dronów Ukrainy na infrastrukturę naftową Rosji. W ostatnim czasie dochodzi do nowych ataków po bezowocnych rozmowach pokojowych. Drony ukraińskie zaatakowały od początku tygodnia 2 rafinerie, Wołgograd oraz Uchta, wywołując pożary dobrze widoczne na nagraniach. Źródła Kyiv Independent przekonują, że atak na zakład Uchta, Nieftepererabotka, był nowym rekordem, jeśli chodzi o zasięg, bo znajduje się on ponad 1700 km od frontu inwazji Rosji na Ukrainie. Nowa fala dronopadu będzie dalej ograniczać przychody naftowe Kremla i pogłębiać jego problemy logistyczne. Rozprzestrzenianie się takich informacji w rosyjskim internecie może być jednym z powodów ograniczeń komunikatorów, jak Telegram czy WhatsApp, wprowadzanych przez władze w Rosji. Spadek przychodów naftowych Rosjan to także skutek presji Waszyngtonu na porzucenie ropy rosyjskiej na czele z ograniczeniem dostaw do największego klienta w Indiach.
Międzynarodowa Agencja Energii oblicza, że indyjski import ropy z Rosji spadł w styczniu 2026 roku do 1,1 miliona baryłek dziennie. To najniższy pułap od listopada 2022 roku i spadek względem średniej 1,7 miliona zanotowanej w 2025 roku. Oznacza to, że Rosjanom może zależeć na jak najszybszym zniesieniu sankcji zachodnich i być może dlatego kuszą Donalda Trumpa lukratywnymi biznesami energetycznymi w razie zakończenia wojny na Ukrainie. Jednakże negocjacje pokojowe są dalekie od rozstrzygnięcia. Rosjanie nie ustąpili w żadnym punkcie. Ukraina ostrzega, że nie podpisze układu, który byłby dla niej niekorzystny. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Usterka na Bałtyku. Połączenie Polska-Szwecja jest chwilowo wyłączone ze względu na usterkę, podały polskie sieci elektroenergetyczne. Ruszy naprawa, a według operatora nie ma na razie przesłanek, by podejrzewać sabotaż. Zmiany w Azotach. Prezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski został odwołany przez Radę Nadzorczą. Jego obowiązki będzie pełnić Aleksandra Machowicz-Jaworska. Azoty mają trudną sytuację ekonomiczną i negocjują sprzedaż instalacji polimerów na rzecz Orlenu. Spór o energochłonnych. Rząd szykuje różne rozwiązania na rzecz obniżki cen energii dla przemysłu, ale żadne nie są gotowe. Niespodziankę szykują także polskie sieci elektroenergetyczne i Urząd Regulacji Energetyki. Opozycja i związkowcy apelują o tempo. To owoce dyskusji Komisji do Spraw Energii, a więcej na energydrink.today. Kolejny do derusyfikacji. Kolejna firma brana jest pod uwagę przy sprzedaży aktywów rosyjskiego Rosnieftu. To amerykańskie Sanoco, które przejęło już inną infrastrukturę naftową w Niemczech. Polsce zależy na derusyfikacji rafinerii Schwedt, a więcej na energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Francuski renesans. Francuzi chcą zwiększyć rolę energetyki jądrowej oraz zbudować 6 nowych reaktorów w nowej strategii energetycznej do 2035 roku. Cel to zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Greenpeace Francja uznaje te założenia za manipulację. Rośnie rywal. Według szacunków unijnych Europa Środkowo-Wschodnia będzie potrzebować dodatkowych 35 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, a porzuca dostawy z Rosji. Operator gazoportu Aleksandropolis LNG promuje dostawy na Węgry i Słowację przez drugi FSRU. Z Węgrami i Słowakami rozmawiają także Polacy. Ostrzeżenie z wyprzedzeniem. Atak Rosjan z 27 stycznia miał zatrzymać dostawy ropy rosyjskiej przez ropociąg Przyjaźń, który wciąż zaopatruje jeszcze Słowację i Węgry. Ukraina ujawniła ten fakt, bo oskarża Węgry o próbę zrzucenia winy na nią. Obrady w Monachium. 13 lutego rusza monachijska konferencja bezpieczeństwa, którą otworzy kanclerz Friedrich Merz. Będzie także wystąpienie sekretarza stanu USA Marco Rubio. W centrum rozmów będzie przyszłość Ukrainy oraz Iranu. Jeszcze wieści ze świata. Rosja w ruinie? Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Dumy Państwowej Nikołaj Arefijew ostrzegł w RTVI, że w 2026 roku obywatele Rosji mogą masowo wypłacać pieniądze z banków wobec poważnego spadku produkcji w wyniku zrujnowania gospodarki. Cios klimatyczny. Administracja USA odrzuciła ustalenia o wpływie człowieka na zmiany klimatu, wycofując tzw. ustalenie o zagrożeniu zdrowotnym powodowanym przez gazy cieplarniane autorstwa Agencji Ochrony Przyrody. Zostało ono przyjęte przez ekipę Baracka Obamy w 2009 roku. Układ z reżimem. Sekretarz energii USA Chris Wright odwiedził Wenezuelę, gdzie rozmawiał o odbudowie wydobycia ropy z prezydent Delcy Rodriguez, która przejęła władzę po zatrzymaniu Nicolasa Maduro przez Amerykanów. USA pośredniczą obecnie przy eksporcie ropy wenezuelskiej. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli mój komentarz na temat bezpieczeństwa energetycznego. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.